Do tej pory Volvo XC90 było flagowym SUV-em tego producenta. Teraz to miejsce chce zająć elektryczny SUV EX90. Wizualnie dla mnie jest bardziej efektowny, a poza napędem elektrycznym dostajemy tutaj wiele nowych rozwiązań technologicznych. Zobaczcie na przykład, jak witają nas reflektory Pixel LED, mrugając na powitanie. Fajnie, prawda? Zapraszam na test. Testowy egzemplarz był wyposażony w charakterystyczny daszek nad przednią szybą. Jednak już teraz nie znajdziecie tego w konfiguratorze, bo Volvo zrezygnowało z tego rozwiązania. Producent zapewnia, że podstawowe systemy bezpieczeństwa i asystenci jazdy nie stracą na tym ani odrobinę. Już w podstawowej wersji Core otrzymujemy aż 20-calowe felgi aluminiowe, a w naszej wersji Ultra są nawet 21-calowe. EX90 to ogromny SUV, którego długość wynosi aż około 504 cm, rozstaw osi około 299 cm, a prześwit około 21 cm. Tył wygląda bardzo masywnie, ale nawiązuje do najmniejszego modelu elektrycznego, czyli EX30. W samochodzie elektrycznym istotna jest bardzo pojemność akumulatora. Po raz pierwszy osobiście spotkałem się z tak dużym akumulatorem, bo w naszej wersji pojemność baterii wynosi aż 106 kWh. W tym miejscu pojawia się właśnie kolejna modernizacja, ale jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które rozważają zakup tego samochodu. Bo testowane auto miało jeszcze architekturę 400V i maksymalna moc ładowania mogła wynosić 250 kW, a teraz na stronie Volvo jest informacja, że samochód posiada instalację 800V, co oznaczałoby, że maksymalna moc ładowania wzrośnie do 350 kW. W związku z tym, jeśli będziemy mieli do dyspozycji odpowiednią ładowarkę, naładowanie od 10 do 80% zajmie około 20 minut. Wcześniej było to około 30 minut, a w trasie jest to ogromna różnica. Zaraz omówimy parametry napędu oraz jak wypadło w moim teście zużycie prądu, ale zanim to zrobimy, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za polubienia i podbicia. W momencie testu miałem do dyspozycji najmocniejszą wersję Twin Motor Performance o mocy 517 koni. Wtedy był to dla mnie naprawdę kosmos. Ale teraz Volvo zmodernizowało napędy i najmocniejsza wersja ma aż 680 koni mechanicznych. Wydaje mi się, że jest to najmocniejsze Volvo w historii marki. Zobaczcie, jak wygląda aktualnie cennik i gama oferowanych silników. Warto było poczekać, bo testowana wersja o mocy 517 koni z architekturą 400V kosztowała 7000 drożej. Katalogowo w testowanej wersji przyspieszenie od 0 do setki wynosiło 4,9 sekundy, a w moim teście udało mi się nawet poprawić ten wynik do 4,76 sekundy. Sprawdziłem też elastyczność w przedziale 80-120 km/h. Mój wynik to 3,32 sekundy. Super wynik. Dla porównania, najnowsze Volvo XC90 T8 o mocy 455 koni uzyskało w moim teście 3,75 sekundy. Oznacza to, że Volvo XC90 T8 potrzebuje ponad 11 metrów więcej w stosunku do Volvo EX90, żeby osiągnąć prędkość 120 km/h. Sprawdźmy w takim razie, jak w moim teście wypadło zużycie prądu, pamiętając, że jest to ogromny SUV o masie własnej, która wynosi 2725 kg. Na drodze szybkiego ruchu na dystansie 100 km przy średniej prędkości 111 km/h wyszło mi 29,3 kWh.
Średnia prędkość oznacza, że jeśli była potrzeba, to oczywiście przyspieszałem przy wyprzedzaniu i zwalniałem, jadąc na przykład za ciężarówką. Zużycie energii w mieście wyszło mi 21 kWh na 100 km przy średniej prędkości 29 km na godzinę na dystansie 190 km. Moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik, ale oczywiście jestem ciekawy Waszego zdania. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o zużyciu energii w tak dużym samochodzie. Jeśli na co dzień użytkujecie taki samochód, dajcie znać, jak to wypada u Was. Czas teraz sprawdzić bagażnik, zaczynając od przedniej części. Maska jest oczywiście podnoszona przez siłowniki. W tej części też możemy wlać płyn do spryskiwacza szyby. Przedni schowek ma 46 litrów pojemności. Znajdziemy tutaj też trójkąt ostrzegawczy i zestaw naprawczy opony. Taki przedni bagażnik może wydaje się oczywistością, ale wbrew pozorom nie jest dostępny w każdym elektryku. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda ten główny, tylny bagażnik Volvo. Bagażnika zdalnie nie otworzymy, bo na kluczyku nie mamy żadnych przycisków. Wygląda to po prostu jak taka kostka. Nie wiem jak Wy, ale ja zdecydowanie wolałbym, żeby można było taki bagażnik zdalnie otworzyć. Ale mamy oczywiście bagażnik otwierany elektrycznie. Sprawdźmy w takim razie, co kryje się w bagażniku. Nasza wersja jest to wersja 7-osobowa. Przy takiej konfiguracji mamy do dyspozycji 384 litry. No i teraz zerknijmy, jakie mamy tutaj wyposażenie. Po prawej stronie mamy przyciski do opuszczania i podnoszenia tylnej części nadwozia. Tutaj są przyciski, są to dotykowe przyciski do składania trzeciego rzędu siedzeń. Gniazdko 12V, haczyk jak widać. Tutaj też apteczka za taką siateczką. Po lewej stronie jest lampka, tak jak zresztą po stronie prawej. W tym miejscu haczyk. Na górnej pokrywie niestety nie znajdziemy oświetlenia. Jest to moim zdaniem pewien minus, przynajmniej w segmencie premium. Pod podłogą mamy schowek, w którym możemy umieścić przewody oraz inne akcesoria. Jak widać, też jest miejsce na roletę, która teraz jest zdjęta, żeby było lepiej widać. No i sprawdźmy, ile się zrobi miejsca, jak sobie złożymy trzeci rząd. Jak widać, można to realizować elektrycznie. W takiej konfiguracji po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń mamy do dyspozycji 1057 litrów. Drugi rząd siedzeń jest przesuwany, w związku z tym tutaj ta długość jest regulowana, ale jest to około, przy takim ustawieniu, około 130 cm. No może jeszcze sprawdźmy tą długość w momencie, jak ten trzeci rząd jest ustawiony. W tym momencie jest to około 60 cm w tym miejscu. No i szerokość orientacyjna jakieś 107 cm. W tym miejscu. Sprawdźmy jeszcze, jaka jest długość przy rozłożeniu jeszcze
drugiego rzędu. Tu musimy zrobić to manualnie. Zagłówek sam się nam złoży. No i teraz zobaczmy. Mamy taką przestrzeń. I właśnie, każdy właściwie fotel ma swoje odrębne siedzisko. Po złożeniu trzeciego i drugiego rzędu siedzeń mamy do dyspozycji praktycznie płaską podłogę i powierzchnię ładunkową o pojemności 2135 litrów. Długość od doparcia kierowcy to jest około 208 cm w tej pozycji. No to sprawdźmy w takim razie, ile miejsca jest w trzecim rzędzie siedzeń. W tej chwili fotel w drugim rzędzie odsunąłem do mniej więcej takiego poziomu, żeby może nie było super komfortowo, ale żeby można było w miarę swobodnie siedzieć, czyli kolana nie dotykają fotela kierowcy. Więc tak, żeby się tu dostać, to odsuwamy to w ten sposób. No i wchodzę do tyłu. No trudno nazwać to, żeby to była pozycja komfortowa. Moje kolana dotykają tutaj oparcia. Stopy mają ograniczoną swobodę, no ale na krótszym odcinku da się przejechać podobnie jak w przypadku XC90. Głowa przy wzroście 1,82 m, no jak się wyprostuje, to dotyka dachu. Te miejsca są raczej przeznaczone dla osób o wzroście do 1,70 m, jak to kiedyś Volvo samo określiło. W trzecim rzędzie siedzeń po obu stronach mamy nawiewy, jest też miejsce na kubeczek wraz z taką dodatkową półeczką oraz gniazdo USB-C. Niestety nie ma tutaj uchwytów ISOFIX. Zobaczmy w takim razie, co otrzymujemy w drugim rzędzie siedzeń, zaczynając od oceny materiałów wykończeniowych na drzwiach. Miękko. Tu jest panel ozdobny. Tu mamy miękko, 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 miękko. Dół kieszeni jest miękki, natomiast ta część już jest twarda. A tu ten Volvo EX90 jest płaska podłoga w drugim rzędzie siedzeń. Powoduje to, że komfort na środkowym siedzeniu jest znacznie większy. Tapicerka foteli w naszym Volvo wykonana jest z mieszanki wełny. Jest to opcja dodatkowa. Natomiast w momencie testu nie było możliwości wyboru tapicerki foteli ze skóry Nappa. Teraz w konfiguratorze widzę, że taka opcja jest dostępna. Ja osobiście jestem zwolennikiem naturalnej skóry na fotelach, chociażby w opcji w samochodach premium, ale jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Jak widzicie, każdy fotel osobno można przesuwać do przodu i do tyłu oraz regulować pochylenie oparcia. Przy cofniętym maksymalnie do tyłu fotelu miałem przestrzeń na kolana na 4-5 palców, dużą przestrzeń na stopy, a nad głową pozostał mi jeszcze taki zapas. Przy wzroście 1,82 m. Do dyspozycji mamy też podłokietnik z miejscami na kubeczki. Dno jest gumowane, te elementy są takie miękkie, też jakby lekko gumowe. Kubek termiczny
Tutaj bardzo pewnie się mieści. Można go spokojnie, bez żadnego stresu transportować. No a puszka 250 ml. Szczerze, to też nawet jest nieźle. Na koniec zobaczcie, które elementy z tyłu są podświetlone. Jest podświetlona kieszeń w drzwiach. Bardzo ładnie się prezentuje ten element ozdobny. Mamy podświetlenie podłoża. Jest podświetlenie pod fotelem. Brakuje mi jednak podświetlenia gniazd USB-C w tunelu środkowym pod panelem klimatyzacji. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda podświetlenie z przodu samochodu. Mamy tutaj ładnie podświetlony element ozdobny, podświetlona jest kieszeń w drzwiach, jest też podświetlenie podłoża. Niestety też nie jest podświetlony próg, no ale to powiedzmy sobie nie jest jakiś duży problem. Zaraz usiądę na fotelu i pokażę Wam, jak wygląda podświetlenie kierownicy. Dźwignię mamy podświetlone, jedną i drugą. Właśnie ta prawa dźwignia to jest wybierak kierunków jazdy. Natomiast to, co niestety jest dla mnie dużym problemem, nie są podświetlone przyciski na kierownicy. Jest tylko taka belka, która dzieli te przyciski, no ale zwróćcie uwagę, że jak jest ciemno, no to niestety tych przycisków nie widać. Uważam, że przyciski na kierownicy w samochodzie tej klasy powinny być zdecydowanie podświetlone. Niestety negatywnie zaskoczył mnie też schowek przed pasażerem. Zobaczcie dlaczego. Otwieramy schoweczek. To jest nawet fajne, że schowek otwieramy takim stałym przyciskiem na ekranie. Ale niestety schowek jest ciemny, nie ma tu podświetlenia. Nawet jak włączymy światła, również jest ciemno. Zobaczcie, po prostu nic nie widać. Czy Wam też przeszkadza brak podświetlenia na kierownicy i brak podświetlenia schowka przed pasażerem? Czy ja po prostu jestem może przewrażliwiony? Napiszcie w komentarzu. Natomiast żadnych uwag nie mam do podświetlenia lusterka. Bardzo ładnie się świeci z dwóch stron światełko LED bezpośrednio oświetlające twarz. Pozostałe elementy podświetlenia w zasadzie zasługują na pochwałę, bo pod podłokietnikiem mamy schowek i jest on elegancko podświetlony. Jest to właściwie podwójny schowek, który ma dodatkowe dno. W związku z tym pojemność tego schowka jest dość spora, a przy okazji łatwiej jest tutaj o porządek. To, co zawsze mi się podoba, to mamy jeszcze roletę, która zakrywa miejsce na kubki. Po otwarciu roletki miejsce na kubki jest podświetlone. Podświetlona jest też półeczka poniżej. Bardzo pozytywne wrażenie zrobił na mnie też ten podświetlony panel. Jeżdżąc Volvo EX90 musimy się przyzwyczaić do tego, że większość funkcji jest regulowana na ekranie dotykowym. Między innymi na ekranie regulujemy ustawienia lusterek zewnętrznych. Muszę przyznać, że po czasie można się do tego przyzwyczaić, chociaż nie jestem tego zwolennikiem. Natomiast kierownica jest regulowana elektrycznie. No, to jest znacząca różnica w porównaniu do na przykład Volvo XC90.
W naszym opcjonalnym systemie audio głośniki są m.in. w zagłówkach. Wyobraźcie sobie. W mojej ocenie to audio to najwyższy poziom i możliwe, że jest to najlepsze audio, z jakim do tej pory się spotkałem. Kamera 360 też oferuje bardzo dobrą jakość. Rozdzielczość jest bardzo dobra. Mamy tutaj też ciekawe funkcje. Zobaczcie. Cofamy się. I mamy pokazaną odległość, a dodatkowo to nam się obraz powiększa. Fotel kierowcy był dla mnie bardzo wygodny, również na długiej trasie. Szkoda tylko, że wydłużanie siedziska jest manualne, w odróżnieniu od Volvo X190. Ja osobiście, gdybym miał dokonać wyboru, zdecydowałbym się na tapicerkę ze skóry Nappa, zamiast tej tapicerki z mieszanki wełny, którą widzicie. Napiszcie w komentarzu, jaki byłby Wasz wybór tapicerki. Za chwilę opowiem Wam o moich wrażeniach z jazdy, ale teraz, jeśli możesz, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli podbijesz film, ułatwi mi to pozyskanie kolejnych, ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za polubienia i podbicia. Podczas trwania testu dla mnie lusterka zewnętrzne wymagały pewnego przyzwyczajenia, po pierwsze, dlatego że nie posiadają ramek, a po drugie uważam, że mogłyby być jednak trochę większe. Natomiast samą jazdę Volvo X90 odbieram bardzo dobrze, ale dla mnie nie jest to samochód stworzony do bardzo szybkiej jazdy. Naturalnie przypisowa jazda po polskich drogach ekspresowych i autostradach nie stanowi żadnego problemu. Volvo X90 jest jednak z całą pewnością samochodem wyjątkowo komfortowym i dobrze wyciszonym. W wersji Ultra w standardzie mamy nawet laminowane szyby boczne, co oczywiście ma wpływ na niższy poziom hałasu, ale też podnosi to poziom bezpieczeństwa. Grubość przedniej bocznej szyby wynosi około 5 mm. Sprawdziłem też grubość tylnej szyby i tutaj wygląda na to, że też nie oszczędzano, bo ta grubość jest podobna. Pomimo bardzo dużej masy byłem pozytywnie zaskoczony dobrym wynikiem hamowania z prędkości 70 km do zera. W moim teście Volvo potrzebowało zaledwie 17 metrów i 8 cm, żeby się zatrzymać, a temperatura wynosiła około 10 stopni Celsjusza, więc warunki też nie były idealne. Jak wypadły inne samochody? Możecie sprawdzić to w moich ostatnich testach. Reflektory pikselowe, które obserwujemy, dostępne są w standardzie od wersji Ultra i uważam, że są one klasą same dla siebie. Doskonale sobie dają radę z oświetleniem drogi. Nie zauważyłem, żeby oślepiały kierowców jadących z naprzeciwka, nawet przy tak ostrych zakrętach. To jedne z najlepszych reflektorów, które miałem okazję testować. Zresztą możecie to ocenić sami. Daj znać w komentarzu, jak oceniasz Volvo X90, a jeśli jesteś użytkownikiem, napisz, jak spisuje się na co dzień. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał, a jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny film, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!